Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na sierpień i sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją pod tytułem co przyjdzie ciekawego w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień i tak dalej z obu czytań. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Paź monet. Całkiem nieźle, dlatego że gdzieś jesteście w swojej energii. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? O, słuchajcie, kolejny paź. Coż tutaj się dzieje? Co odchodzi do przeszłości? To tak jakby byki gdzieś poczuły, że w pewnej sytuacji, w pewnej relacji nie ma balansu pomiędzy braniem a dawaniem i gdzieś próbują czegoś zupełnie nowego i innego. Wydaje mi się, że to może być gdzieś związane ze sferą zawodową, ale to czytanie na pracę będzie później. Jak Wy się przedstawiacie? Karta dziewiątki kielichów. Słuchajcie, sporo kielichów się pojawiło. Może to być emocjonalny lub emocjonujący miesiąc. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać. Naprawdę ciekawe czytanie. Myślę, że tutaj chodzi o pracę albo o edukację Waszą. Chociaż może niekoniecznie. Zaraz. Dużo nowości się tutaj, słuchajcie, pojawiło. To znaczy, czy nowości, tak jakby nowej drogi, nowego etapu, bądź zmiany nastawienia, słuchajcie. Zmiany nastawienia z na przykład narzekającego, że jakaś sytuacja mnie odpowiada, na nastawienie pod tytułem staram się wszystko zrobić, żeby wyciągnąć coś pozytywnego z tej sytuacji albo ją zmienić. Słuchajcie, z przełożenia jest karta głupca, a głupiec to jest karta zerowa w wielkich arkanach. W ogóle przepiękna karta w tej talii. Tutaj przedstawia jakiegoś chłopca, który szuka kwiatu paproci. I słuchajcie, głupiec może mówić, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, jest to karta zerowa o rozpoczynaniu od początku. O tym, że wyruszacie w nową drogę, w nową podróż. I teraz tak, to wcale nie musi być podróż taka fizyczna, że gdzieś tam jedziecie na wakacje, chociaż może. Ja bym bardziej powiedział, że byki otwierają się rzeczywiście na jakiś nowy etap w swoim życiu i to jest zwłaszcza dla osób, które chcą lub potrzebują zmian lub już je wprowadzają.
W ogóle mi się wydaje, że część z Was szuka jakiegoś wyzwania życiowego i mam wrażenie, że w tym miesiącu stawiacie sobie pewne cele. Takie ambitne bym powiedział. Takie cele, które gdzieś na przyszłość, o Waszej przyszłości mają zaważyć, zadecydować. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Pazia Monet, a Paź Monet to student, uczeń, bądź ktoś, kto rzeczywiście jest na początku pewnej drogi i jest bardzo taki zmotywowany właśnie do nauki, do chłonięcia, do dowiadywania się czegoś ciekawego, do odkrywania. I słuchajcie, to jest bardzo podobne właśnie do karty Głupca. To tak jak byki byłyby rzeczywiście takie głodne i ciekawe życia, głodne i ciekawe nowych doświadczeń. Mam wrażenie, że właśnie bardzo jesteście nastawieni w tym miesiącu na doświadczanie, na zbieranie nowych wspomnień, aniżeli życie tymi z przeszłości. No tak bym powiedział, to jest całkiem niezłe. No bo słuchajcie, jeśli żyjemy przeszłością, no to gdzieś to życie nam mija. I teraz tak, zobaczcie, przychodzi do Was karta Pazia Kielichów z kolei. I Paź Kielichów jest taką osobą radosną, pogodną, pełną pogody ducha, również ciekawską. I powiedziałbym, że no tutaj fajnie to się właśnie balansuje, dlatego że to nie jest tak, że tutaj poświęcacie się tylko i wyłącznie właśnie pracy, nauce i takim przyziemnym sprawom, ale też gdzieś, no mam wrażenie, że potraficie połączyć przyjemne z pożytecznym i gdzieś też nawet myślicie o spełnieniu jakiegoś marzenia. I wiem, że to może brzmieć dosyć banalnie, ale no każdy ma inne marzenia. Jeśli dla Was na przykład jest kupienie domu w Hiszpanii, no to zastanawiacie się, a ciekawe, bo to akurat moje, no to po prostu przekuwacie je w cele i zastanawiacie się, no co zrobić, żeby rzeczywiście ten dom w Hiszpanii mieć, ile odłożyć, z kim porozmawiać, jak sobie ułożyć życie i tak dalej. Tutaj zobaczcie, jeśli chodzi o Pazia Kielichów, zwłaszcza w połączeniu z tym Paziem Monet i kartą Głupca, no to jest to karta zaskoczenia bądź jakiejś propozycji. I wydaje mi się, że w tym miesiącu bardzo tak jakby lubicie wychodzić ze strefy komfortu, ryzykować, próbować, smakować. To zaskoczenie też może być związane dosłownie z jakąś propozycją, może nawet związaną ze zmianą pracy, szkoły, coś takiego. Momento. A może nawet nie chodzi o to, że to będzie propozycja. Bardziej Wy sobie wymyślicie zmianę i jest ona bardzo realna do zrobienia, do wykonania. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta szóstki monet, czyli karta charytatywności lub równowagi w braniu i dawaniu. I to jest bardzo ważne, bo odnosząc to do całego przekazu, wychodzicie z założenia właśnie, że nic Wam nie będzie dane, podarowane. Tutaj los Wam nie ześle nagle tego upragnionego domu czy czegokolwiek, tylko gdzieś trzeba sobie na to zapracować. Ale ja tutaj, słuchajcie, widzę w bykach takie bardzo otwarcie właśnie na tą drogę, na poznawanie, na bieg, aniżeli rzeczywiście na samą metę. To rzeczywiście też a propos jakichś tam, słuchajcie, planów związanych z dietą czy z ćwiczeniami. Tutaj naprawdę nie idziecie na skróty i to się opłaca. W ogóle też widzę, że gdzieś czujecie brak przypływu, jeśli chodzi o to, ile z siebie dajecie, a ile dostajecie. I tutaj chcecie wprowadzić pewne zmiany. Napiszcie mi w komentarzach, czy rzeczywiście macie coś takiego, ale wydaje mi się, że to wcale nie musi chodzić o relacje. Może nawet chodzić rzeczywiście o pracę, hobby i tak dalej. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się przepięknie jako złota rybka, czyli karta dziewiątki kielichów. I słuchajcie, w tej talii akurat ta karta mogłaby mówić o spełnianiu marzeń. Zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o połączenie z tym głupcem, czy rzeczywiście paziem monet lub, słuchajcie, kielichów. Ja bym powiedział, że rzeczywiście zmierzacie do przodu i jesteście już na dobrej drodze do jakiegoś spełnienia rzeczywiście. Tutaj jeśli chcecie wprowadzić pewną zmianę, to może na Was czyhać rzeczywiście wiele
nawet nie to, że czyhać wiele pokus, ale bardziej tutaj rzeczywiście będzie w czym wybierać. To 9 kielichów to jest na pewno jakaś pełnia emocjonalna i takie dogadzanie sobie, czyli byki w tym miesiącu dogadzają sobie. Pyszne jedzenie, pyszne picie, próbujecie nowej kuchni, idziecie do nowej restauracji. Dużo w ogóle widzę tutaj takiej ciekawości i aktywności. Takiej też, słuchajcie, właśnie związanej z odczuwaniem, z doznawaniem, z nowymi doświadczeniami. Zobaczcie, tutaj w Radzie jest dla Was 8 kielichów, a 8 kielichów to jest karta po pierwsze jakichś trudnych emocji i czegoś, co już powinno się zakończyć lub czujecie, że gdzieś już wypalacie się w danej dziedzinie, no to rzeczywiście rada jest taka, żeby od tego odejść i spróbować czegoś zupełnie innego, a zaryzykować. Ta karta w ogóle przedstawia tutaj włóczy kija, który idzie w nową drogę. Natomiast tutaj bym też powiedział, żeby jeśli rzeczywiście czujecie, że coś już się wypala, no to od tego odejść. Ale tu przed chwilą to powiedziałem, prawda? Tutaj się zamotałem. Ale co jeszcze? 8 kielichów rzeczywiście wyruszać w nowe, poznawać, próbować, stawiać sobie cele, zwłaszcza dla byków, które ostatnio się zasiedziały. Ja wiem, byki lubią komfort, ja też lubię, bo jestem bykiem, chociaż nie wszystkie, pewnie, ale co? No z tego komfortu trzeba wychodzić. Mam wrażenie, że potrzebujecie tego. No i rzeczywiście jest w Radzie, żeby podążać ze swoimi planami, marzeniami, tym co czujecie. Czego nie robić, czego unikać i zobaczcie, jest to karta 4 monet, która tutaj przedstawia gęś, słuchajcie, chciałem powiedzieć gołębicę, to jest gąska przecież, opływająca w jakichś kamieniach, złotach i jeszcze perłach. I słuchajcie, to mogłaby być karta właśnie strefy komfortu, zastania się w takiej ciepłej wodzie, w tym co znacie, w tym co lubicie, bez ryzyka. I rada jest taka, żeby rzeczywiście z tego wyjść, żeby próbować, smakować. Też bym powiedział, żeby tutaj jakąś upartość, żeby z upartością walczyć. Może z takim ociąganiem się przed zmianami. Bo wiecie, ja też się z tym mierzę, słuchajcie, jestem człowiekiem, więc mam różne emocje, ograniczenia i tak dalej. I słuchajcie, słomiany zapał też mnie, że tak powiem, dotyka i to od zawsze. Albo na przykład brak wiary w to, że jakaś zmiana rzeczywiście będzie ważna, albo że jest mi potrzebna. Tutaj nad tym trzeba pracować. To tak mówią karty. To znaczy właściwie ja. Karty mówią przeze mnie. Wybaczcie. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. I jaka będzie ogólna energia dla Was. Radość, świętowanie, spotkania towarzyskie. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku. Podróże małe i duże. Jak Wy się przedstawiacie? Ciekawa rzecz. Momento. Aż 2 karty z wielkich arkan i to takie porządne. Rada dla Was. Niech byk będzie bykiem, taka jest rada, czyli po prostu postępować w zgodzie ze sobą, a nie gdzieś podkładać się innym lub spełniać rzeczywiście wymagania innych osób.
Czego nie robić, czego unikać. Dziwaczne to czytanie. Dziwaczne dlatego, że jest może nawet nie to, że sporo sprzeczności, ale coś mi się tutaj nie klei. Niby jest w porządku, ale to zaraz może gdzieś uda mi się wpaść na pomysł, o co tutaj chodzi. Przejdźmy do energii z przełożenia dla związków. Jest 10 buław i to karta ambicji, ciężkiej pracy i w ogóle też brania na swoje barki dużej odpowiedzialności. Być może to jest tak, że w tym miesiącu, nie wiem jak tam wcześniej, ale gdzieś jesteście taką szyją bądź kręgosłupem tej relacji i wszystko niesie. Nawet słuchajcie, jakieś niepowodzenia, odpowiedzialność za nie, no bo wiadomo, w każdej relacji są niepowodzenia też. I co ja tam chciałem powiedzieć, że no wypadałoby sobie troszeczkę zdjąć z pleców i też słuchajcie, no nie zgrywać osoby rzeczywiście twardej, silnej, która wszystko tutaj ogarnie. No też trzeba się dzielić obowiązkami i w ogóle odpowiedzialnością z drugą osobą. W każdym razie jest to miesiąc, w którym ciężko pracujecie, ale nad czym? No tego właśnie jeszcze słuchajcie, nie wiem. Może gdzieś tutaj się docieracie i planujecie wspólne zamieszkanie, wspólny wyjazd, zaręczyny, coś takiego. To dla takich młodszych relacji. Młodszych w sensie krótszych stażem. Słuchajcie, tutaj może być też coś takiego, że momentami jest, wiecie czego za dużo? Zazdrości. O zazdrości dokładnie. Być może dlatego, że jedna z Was gdzieś wyjeżdża, albo ma w ogóle dużo spotkań towarzyskich i druga osoba tak próbuje przytrzymać przy sobie. Zazdrość, ale taka pasywna, nie wprost. Słuchajcie, dla singli 10 buław mogłaby sugerować, że jest gdzieś tutaj mocne staranie się o pewną relację, która szczerze mówiąc mam wrażenie, że w tym miesiącu może nabrać kolorów, zwłaszcza jeśli już jest ktoś w Waszym życiu i gdzieś z tą osobą jeszcze nie ma nic poważnego, ale gdzieś macie ją na oku, bądź jego. 10 buław może też w ogóle sugerować, że tutaj nie forsujecie się do poznawania nowych osób i chodzenia codziennie na randki, tylko gdzieś zajmujecie się sobą, swoim życiem i swoimi celami oraz wyzwaniami. I to jest dobre podejście. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest 3 kielichów, a to karta radości, świętowania, zabawy. Tutaj zobaczcie te 3 syreny, świetnie się tutaj bawią. I ta karta może mówić, że gdzieś pomiędzy Wami są takie poprawne relacje, dobrze się razem czujecie, dosyć dużo spędzacie ze sobą czasu i ten czas jest zawsze udany, tak jak słuchajcie z przyjaciółmi, co jest ważne, bo żeby stworzyć dobrą relację, no gdzieś muszą być bazy, musi być baza, na przykład w postaci przyjaźni, ale ktoś może się czepiać o to, że druga strona gdzieś ma dużo spotkań towarzyskich bez tej pierwszej strony. Czyli tutaj masz swoich kolegów, swoje koleżanki, a ja siedzę zazdrosny w domu i sobie wymyślam, co ty tam robisz. Słuchajcie, w ogólnej energii dla singli jest 3 kielichów. No i fantastycznie, bo 3 kielichów sugeruje właśnie radość, zabawę, świętowanie, spotkania towarzyskie i mam gdzieś wrażenie, że tego będzie dosyć dużo, po prostu. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj trzeba gdzieś podejść do spraw powiedzmy romantycznych bez jakichś wielkich oczekiwań i takiego dzisiaj idę na randkę i to musi być ta osoba. Albo dzisiaj idziemy w miasto ze znajomymi i na pewno kogoś poznam. No nie. Tutaj gdzieś ma być po prostu zabawa i radość z życia, a wtedy ktoś przyjdzie odpowiedni. 3 kielichów też mówi, że z kimś czujecie się bardzo dobrze i bardzo blisko i chyba chcecie próbować coś. Zobaczcie, partner lub partnerka przedstawia się jako karta rydwanu.
A rydwan jasny może mówić o przemieszczaniu się. Dlatego wydaje mi się, że mogą być tutaj nawet jakieś delegacje czy spotkania, wyjazdy służbowe, które gdzieś w jednym z Was mogą rzeczywiście wzbudzać lekką zazdrość. Ewentualnie partner lub partnerka jest osobą, która szybko traci, jak to się mówi, że się traci, że co się traci? Może nawet niecierpliwość, ale no, jest osobą emocjonalną, bardzo rozemocjonowaną i czujecie momentami, że jest dużo chaosu w głowie tej osoby i wy gdzieś musicie ją, że tak powiem, sprowadzać na ziemię. Podobny przekaz chyba miały osoby spod znaku barana. Jeśli chodzi o nowe relacje, to powiedziałbym, że druga osoba nie wie do końca, czego chce. I tutaj wypadałoby dać więcej przestrzeni, żeby zatęsknił lub zatęskniła. Zobaczcie, do singli przychodzi, a właściwie przyjeżdża karta rydwanu i powiedziałbym, że podczas podróży, może nawet wyjazdów towarzyskich, no macie szansę kogoś poznać, może nawet za granicą, jakiś romans wakacyjny, ale też bym zasugerował, że jakieś sprawy pomiędzy Wami a drugą osobą, którą znacie i gdzieś czujecie, że Wam się podoba, jeśli tutaj jest rzeczywiście mięta przez rumianek, no to mam wrażenie, że sprawy ruszają do przodu. Ktoś się odważy na to, żeby więcej spędzać razem czasu. I na razie to tyle. Może to już dużo. Słuchajcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako karta śmierci. Karta odrodzenia, oczyszczenia i transformacji. No i to całkiem nieźle, dlatego że tak, jeśli chodzi o powiedzmy na przykład zdrady z przeszłości, to jest to fantastyczny czas na to, żeby sobie z nimi poradzić, odpuścić, wybrać się być może nawet na jakąś, nie wiem, terapię małżeństwową, dla pomoc parom i gdzieś to po prostu pożegnać, ale w ogóle jesteście osobami skłonnymi do wybaczania, ale też mam wrażenie, że znowu za bardzo chcecie wszystko naprawiać. Tutaj jasne, tak jak powiedziałem wcześniej, wasza druga połówka, no tutaj gdzieś momentami wymaga tego naprawiania, ale czasami naprawdę trzeba odpuścić i słuchajcie, dać przestrzeń, żeby ktoś sam z siebie zechciał się zmienić, nad czymś popracować i tak dalej. Słuchajcie, single, wy przedstawiacie się jako karta śmierci, czyli powiem tak, i to jest dziwna rzecz, aż muszę tutaj złapać łyka. Wcześniej tego nie widziałem, ale już to widzę i chyba właśnie dlatego to czytanie było dziwne od początku. Słuchajcie, ktoś chce dać szansę osobie z przeszłości, którą poznacie na jakimś spotkaniu towarzyskim, być może nawet podczas wyjazdu, czyli wracacie do miasta rodzinnego, idziecie na przykład na spotkanie znajomych ze studiów, czy z liceum, czy z jakiejkolwiek innej szkoły i na przykład trafiacie tam na swoją miłość z dawnych czasów. I tu mam wrażenie, że bardzo pomiędzy wami zaiskrzy. Może nawet aż za bardzo. Ale jeszcze jeśli chodzi o single, to powiedziałbym, że tutaj w Radzie macie coś takiego, żeby spróbować innych sposobów na poznanie nowej osoby, aniżeli do tej pory. Czyli jeśli jedna aplikacja nie działa, to spróbować na innej. Albo iść do biblioteki, albo poznać kogoś, nie wiem, na wernisażu i tak dalej, i tak dalej. Szukać nowych dróg. Zobaczcie, tutaj jest rada dla związków, karta króla monet. I król monet to jest właśnie byk, panna, koziorożec, czyli przedstawiciel trygonu ziemi. No i w radzie jest, żeby postępować w zgodzie ze sobą. Czyli na siłę nie ratować drugiej osoby, na przykład ze problemów emocjonalnych, czy jakichkolwiek innych. Jasne, trzeba wspierać z czystości serca i z chęci, ale też nie za wszelką cenę, nie swoim kosztem. Król monet mówi o tym, żeby też jakiegoś autorytetu nie wpuszczać pomiędzy was w waszą relację.
Czy to ma być autorytet w postaci teścia, czy no, słuchajcie, ojca, czy teściowej, czy matki, to już słuchajcie, wy wiecie najlepiej. Jeśli chodzi o single, to w radzie karta króla monet, czyli ale coś ktoś przygazował. Ciekawe czym. Słuchajcie, w radzie król monet postępować w zgodzie ze sobą. I teraz tak, jeśli rzeczywiście czujecie, że ktoś no strasznie wam tutaj zawrócił w głowie i iskry lecą po prostu, no to jasne, no wypadałoby spróbować, ale jakby to powiedzieć z umiarem, bo możecie momentami za bardzo przesadzać z bajerą, że tak powiem, i po prostu wystraszyć drugą osobę. Nie każdy jest gotowy rzeczywiście na to, aby wprost gdzieś tutaj umówić się na randkę. No są takie, wiecie, cichociemni, że tak powiem, ale w radzie ten król monet też mówi, żeby co? Wyluzować się i nie szukać na siłę. Jak nie możecie znaleźć, odpuśćcie. Po prostu, przynajmniej na razie. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Piątka mieczy, czyli karta braku komunikacji, zamiatania spraw pod dywan. I powiedziałbym tak, tutaj też może chodzić o to, że wasz partner lub partnerka popełnia cały czas podobne błędy, albo przychodzi do was z podobnym problemem. I chodzi o to, żeby rzeczywiście wreszcie mógł sobie z tym poradzić sam lub sama. Oczywiście nie spychać tego pod dywan, ale gdzieś to tutaj, dobra, dać narzędzie. Tylko że tymi narzędziami musi posługiwać się druga strona. Piątka mieczy też unikać braku komunikacji, bo jeśli jest rzeczywiście za dużo zazdrości, to może też wynikać z tego, że druga strona naprawdę nie wie, jak wy spędzacie czas. Może trzeba gdzieś o tym pogadać. Idę tu i tam z tymi i z tymi. Nie chodzi mi o jakieś tłumaczenie się i meldowanie co 5 minut, ale wiecie, no. Warto się dzielić. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Piątka mieczy. Unikać braku komunikacji z osobą, do której coś czujecie, która wam się podoba. Dlaczego ma się unikać tej komunikacji? Być może dlatego, że nie wierzycie w siebie, w swoje siły, albo macie czarnowictwo. Natomiast tutaj też unikać, tak jak już wcześniej mówiłem, oczekiwań, dlatego że one was gdzieś zgubią. Oczekiwania na zasadzie chcę koniecznie poznać kogoś do końca roku. Idę na 3 randki, z 2 nic nie wyszło, z jednym powiedzmy piszę, na przykład z jednym osobnikiem piszę, no nie wiem, codziennie i tu już oczekiwania moje jeszcze rosną, będziemy razem, tutaj wesele, ślub i tak dalej, już sobie wyobrażam. A ten osobnik, czy osobniczka, znaczy osobnik mówię, no bo wiadomo, że każdy ma inaczej, a powiedzmy osobnik tylko pisze, bo może potrzebuje atencji, może to wcale nie znaczy, że gdzieś tutaj od razu chce z wami nie wiadomo co. Takie zdrowe myślenie, zejść na ziemię. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Zobaczcie, jaka będzie dla was ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, chyba takie zluzowanie i spuszczenie z tonu. Na zasadzie nie daję z siebie 300%, tylko 101%. Co odchodzi do przeszłości? Ale dzisiaj jeżdżą u mnie za oknem, wybaczcie. No nie ode mnie to zależy. I jak wy się przedstawiacie? O, 2 kielichów, słuchajcie.
No, już tutaj nie będę mówić o romansach w pracy, chociaż też jest karta maga, ale bardziej o tym, że słuchajcie, sierpień to jest naprawdę niezły miesiąc, żeby, chciałem powiedzieć, przybić sobie pionę z pracodawcą. Słuchajcie, wybaczcie, dzisiaj sporo takich kolokwializmów, ale co chciałem powiedzieć? Dobry miesiąc na to, aby z kimś zawrzeć umowę, pakt, poprosić o więcej pieniędzy, o inne stanowisko. Rada dla Was. I czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, może jest tak, że na przykład ktoś w pracy wcale nie wie, że macie tak bardzo trudno, albo irytujecie się dlatego, że nikt nie pomaga, czy jakikolwiek inny powód. Dlaczego? Dlatego, że po prostu o tym nie mówicie. No dosłownie, no tak bym powiedział. Tym bardziej, że pojawiło się sporo kielichów i mieczy, takie przeciwieństwo trochę, ale zobaczcie, z przełożenia dwójka mieczy, jakaś zamknięta postawa sprzeciwu, postawa taka waleczna bym powiedział i taka postawa nakierowana na obronę swoich rzeczywiście potrzeb, ale nie mówiąc o tym, jakie one są, tylko po prostu gdzieś taka postawa na anty. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I Wy możecie mieć taką postawę w stosunku do pracodawców. Zwłaszcza dla osób, które mają dużo pracy i są po prostu trochę wypalone. Ale zobaczcie. Tutaj w ogólnej energii jest dla Was karta maga, a mag, czy tam alchemik, to karta, która sugeruje po pierwsze moc manifestacji, taką moc sprawczą, i w ogóle informuje, że no tutaj macie wszystkie narzędzia do tego, aby coś uczynić, zrobić. No a jakie mogą być te narzędzia? Wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, jakiekolwiek. Zależy, gdzie pracujecie albo o jaką pracę się staracie. W każdym razie ten mag rzeczywiście manifestuje, czyli co? No coś, co tutaj sprawia, że rzeczywiście jesteście w takiej zamkniętej pozycji wobec pracodawcy, no to jest do załatwienia, ale tutaj powiedziałem, znowu kolokwializm, jest to do ogarnięcia, kolejny kolokwializm, i jako, że karta maga to karta manifestacji, uda Wam się to. Wybrnąłem. Czyli co? Warto się starać o podwyżki, warto się starać o nowe stanowiska, rozmawiać w ogóle dużo o tym, jakie są Wasze potrzeby w pracy. Zobaczcie, przychodzi do Was karta czwórki mieczy, a czwórka mieczy to karta regeneracji, to karta wyleczenia, spokoju. I teraz tak, to też dla osób, które na przykład się wypaliły, mają taką ciepłą posadkę, ale potrzebują więcej. Tutaj najprawdopodobniej w obecnym miejscu pracy dałoby się coś więcej uzyskać. Być może inny wymiar obowiązków. Ale też bym powiedział, że robicie tutaj swoją pracę, wykonujecie z większym spokojem. Tutaj nie szamotacie się tak jakbym określił to na przykład rycerza buław, tylko bardziej jako karta maga, wiem co robię, czwórka mieczy na spokojnie, po prostu. Nie 300%, tylko 100%. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta gwiazdy, moja ukochana, ale tutaj w negatywie i patrząc na cały rozkład, może sugerować, że do przeszłości odchodzi iluzja. Jaka iluzja? Czyli ukrywanie swoich potrzeb. Iluzja pod tytułem nie zmienię nigdy pracy, albo nikt mi nie da podwyżki, albo nigdy nie awansuje, bo nie ma takiej możliwości. To jest iluzja. Najprawdopodobniej są możliwości, tylko gdzieś za mało się, albo w ogóle się gdzieś o nie nie staracie. Po prostu. Iluzja też związana z mydleniem Wam oczu. Dlatego też warto gadać z szefostwem. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako dwójka kielichów i nie jest to tylko karta miłości, ale zobaczcie, tutaj te dwa kielichy się stukają
i tutaj są splecione dłonie pokazane. I ta karta może mówić o pakcie, o właśnie umowie, o czymś korzystnym dla obu stron. Dlatego wydaje mi się, że wy macie taki dar przekonywania i umiejętności sprzedania się, a propos tego maga i dwójki kielichów, że naprawdę dobrze się robi z wami interesy, jesteście w stanie sobie coś wynegocjować. Mam też wrażenie, że w ogóle nowe możliwości mogą się pojawić dla osób poszukujących pracy. Ktoś was obserwuje z innej firmy, szczerze mówiąc, i widzi wasze duże zaangażowanie. Też słyszy, bo pomiędzy firmami się gada. Zobaczcie, w Radzie jest 4 kielichów i 4 kielichów sugeruje, żeby znowu nie utknąć w strefie komfortu i w strefie myśli, w takim kwadracie swojej głowy. Słuchajcie, no wszystko nie jest zero-jedynkowe albo odtąd dotąd. Trzeba też spojrzeć rzeczywiście na szarość, która jest pomiędzy czarnym a białym. Ewentualnie przyjrzeć się jakiejś propozycji, nie zwlekać też, aż wasz pracodawca wam zaproponuje podwyżkę lub inne stanowisko, tylko po prostu śmiało iść i samej spróbować. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to karta królowej buław, a królowa buław tutaj, słuchajcie, w negatywie może mówić o kobiecie, która w pracy dużo obserwuje i dużo myśli, ale też plotkuje. I jeśli macie coś na oku, albo jeśli chcecie zmienić pracę, bądź szukać nowej pracy, nie chwalcie się tym dookoła. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli rzeczywiście uda wam się wynegocjować coś z pracodawcą, czy to inny kontrakt, czy słuchajcie, pieniądze, cokolwiek, to nie chwalić się tym dookoła. Nie wszyscy muszą wiedzieć, pieniądze lubią ciszę. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomożecie mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.